Dieta zgodna z grupą krwi to plan diety, który zakłada, że Twoja grupa krwi określa do jedzenia, jakich pokarmów Twoje ciało jest przystosowane, a które należy wyeliminować ze swojej diety. Twierdzi się, że jedząc zgodnie z tymi zasadami możesz zoptymalizować swoje zdrowie, no i oczywiście schudnąć. Ale czy to prawda? Gotowa? No to zaczynamy. Dieta zgodna z grupą krwi to plan diety, który zachęca do odżywiania się zgodnie z grupą krwi. No i model ten został spopularyzowany w połowie lat 90. przez lekarza naturopatę Petera D'Adamo, który opublikował książkę zatytułowaną Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi, szczegółowo opisującą teoretyczne podstawy diety, jak i ją skutecznie realizować. Zgodnie z założeniami D'Adamo powinniśmy użyć naszej grupy krwi, aby określić, do jakiego rodzaju jedzenia nasi przodkowie przywykli, a następnie jeść podobne produkty, aby rozwijać się tak jak nasi przodkowie. No i książka twierdzi również, że zaniechanie tego prowadzi do zlepiania się czerwonych krwinek, co powoduje kilka poważnych problemów medycznych. D'Adamo wierzy, że Twoja krew reaguje z określonymi rodzajami białek w jedzeniu, zwanymi lektynami. A lektyny to klasa cząsteczek białka, które wiążą się z określonymi węglowodanami, w tym glukozą, sacharozą i celulozą, które są obecne w prawie wszystkich formach życia, od roślin, przez zwierzęta, po mikroorganizmy takie jak, bakterie, wirusy i grzyby. No i według D'Adamo, kiedy spożywasz lektyny, które są niezgodne z Twoją grupą krwi, atakują one narząd lub układ ciała i zaczynają zlepiać komórki krwi w tym obszarze, powodując listę działań niepożądanych, w tym zespół jelita drażliwego, marskość wątroby lub zmniejszenie krążenia przez nerki i tak dalej. I według tego wszystkiego Twoja grupa krwi dyktuje, jak Twoje ciało reaguje na różne pokarmy i zawarte w nich lektyny. A w związku z tym D'Adamo sugeruje, aby dostosować dietę do grupy krwi, aby uniknąć lektyn, które mogą szkodzić organizmowi. I taka uwaga ode mnie jeszcze, bo dieta zgodna z grupą krwi nie uwzględnia układu RH w swoich zaleceniach. Zamiast tego wykorzystuje tylko system AB0, aby zlecić jeden z 4 planów dietetycznych, dietę typu A, dietę typu B, dietę typu AB i 0. No i czas zadać to najważniejsze pytanie, czy należy zmienić dietę w zależności od grupy krwi? No i według mnie nie. Dlaczego tak uważam? Ano dlatego, że żadne badania nie potwierdzają żadnego z twierdzeń D'Adamo na temat jego diety. Cała ta dieta bardziej wygląda jak zbiór jego opinii na temat tego, jak należy jeść, a nie polega na opartym na nauce podejściu do diety. Zwolennicy twierdzeń autora mogą powiedzieć, że odrzucenie diety zgodne z typem krwi jest niesprawiedliwe, ponieważ nie mamy badań, które obaliłyby twierdzenia D'Adamo. Jednakże tak nie działa nauka, bo ważnym filarem metody naukowej jest to, że nadzwyczajne twierdzenia wymagają nadzwyczajnych dowodów, aby pasowały, a jeśli te dowody nie są obecne, zakłada się, że twierdzenia są nieważne. Jest to technicznie znane jako hipoteza zerowa. No i można by się przynajmniej spodziewać, że D'Adamo zbierze mocny argument za tym, dlaczego jego konkretny schemat diety działa na przykład, pokazując, że białka kurze powodują zlepianie się czerwonych krwinek typu B, ale tak niestety się nie stało.
D'Adamo twierdzi również w 2 swoich książkach opublikowanych w 1996 roku i w 2004, że przedstawi dowody naukowe potwierdzające jego zalecenia dietetyczne. No i wkrótce po ich publikacji, ale jak dotąd w ogóle żadnych dowodów wzbudzających choć minimalne zaufanie nie ma i nie było. Na przykład jedno badanie przeglądowe przeprowadzone przez naukowców z belgijskiego Czerwonego Krzyża we Flandrii przyczesało tysiące badań, które mogą dostarczyć wskazówek na temat wpływu diety zgodnej z typem krwi na zdrowie. No i po zebraniu 1415 odpowiednich badań odkryli, że tylko 16 zostało zaprojektowanych w sposób, który zapewniłby przydatne odpowiedzi, a tylko 4 z nich dotyczyło diety, która była trochę podobna do diety zgodnej z grupą krwi. No i gdy kopali dalej, musieli usunąć 3 badania, które były najeżone wadami metodologicznymi, w wyniku czego pozostało jedno badanie z ponad 1400, które obejmowało protokół, który był daleki od diety zgodnej z grupą krwi, bo badał, w jaki sposób cholesterol LDL zmienił się, gdy osoby z różnymi grupami krwi stosowały dietę niskotłuszczową i stosowały system grup krwi MNS, a nie AB0. Dlatego nic dziwnego, że naukowcy doszli do wniosku, że obecnie nie ma dowodów potwierdzających rzekome korzyści zdrowotne wynikające właśnie z tej diety. I inne, nowsze badanie obserwacyjne przeprowadzone przez naukowców z University of Toronto dostarcza więcej powodów, aby po prostu wątpić w korzyści płynące z diety zależnej od grupy krwi. Badanie wykazało, że osoby stosujące dietę typu A poprawiły kilka wskaźników zdrowia, takie jak BMI, obwód talii, ciśnienie krwi, cholesterol i trójglicerydy. Te osoby, które stosowały diety typu AB i typu 0, również doświadczyły pewnych pozytywnych zmian, chociaż nie były one aż tak imponujące. Jest jednak pewien szczegół w tym wszystkim. Co ty gadasz? Ja pierdziu... Bo podczas gdy niektóre diety związane z grupą krwi wiązały się z poprawą zdrowia kardiometabolicznego, związki te były niezależne od grupy krwi każdej z osób. No i innymi słowy, każdy, kto przestrzegał diety typu A, AB i typu 0, wykazywał poprawę niezależnie od tego, czy stosował dietę właściwą dla swojej grupy krwi. I dla mnie to ma sens. A dlaczego? No bo większość zachodniej populacji ma bardzo ubogą dietę. Gdyby, nie wiem, wziąć przeciętnego Amerykanina i zastąpić jego dietę którąkolwiek z diet grupy krwi D'Adamo, która jest bogata w zdrową żywność, taką jak owoce i warzywa, i minimalnie przetworzone mięso, nabiał, zboża i jajka, zauważyłby poprawę swojego zdrowia bez względu na to, jaką ma grupę krwi. Są jednak szanse, że takie osoby osiągnęłyby jeszcze lepsze wyniki, gdyby nie nałożyły na siebie bezsensownych ograniczeń, które zmuszają je do spożywania pokarmów, których ewentualnie nie lubią, i unikania tych, które akurat lubią. No i czy zatem można stosować dietę zgodną z grupą krwi, aby schudnąć? Może, ale nie dlatego, że jest coś wyjątkowego w tym, jak pokarmy w tej diecie grupy krwi reagują na twoją grupę krwi. Aby schudnąć, musisz jeść mniej kalorii niż spalasz. I jeśli obecnie nie stosujesz standardowej diety zachodniej, która zawiera wysoko przetworzone, wysokotłuszczowe i wysokokaloryczne produkty spożywcze, przejście na dietę zgodną z grupą krwi może pomóc w utrzymaniu deficytu kalorii i tym samym schudnięciu, ponieważ dieta ta zawiera dużo składników odżywczych i niskokaloryczne potrawy, które naprawdę trudniej przejadać. Zatem
Jeśli przejdziesz na dietę zgodną z grupą krwi i nadal będziesz spożywać taką samą liczbę kalorii, jaką obecnie spożywasz, nawet dieta zgodna z grupą krwi nie pomoże Ci po prostu schudnąć. A prawdziwym sekretem lepszego zdrowia nie jest zatem stosowanie diety zgodnej z grupą krwi, a stosowanie takiego sposobu żywienia, które zawiera pożywne, minimalnie przetworzone jedzenie, bo dieta, którą spożywasz, ma znaczący wpływ na dobre samopoczucie. Dlatego obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się, jak niepokój, zły nastrój, a nawet brak zainteresowania mogą być spowodowane tym, co kładziesz na talerzu. Obejrzyj!